Nie gotowe. To jest wszystko spatynowane. Fajny, numer jest fajny. Mężnicy właśnie, że tam z lat 70. ktoś tym jeździł i też nie Sława. Drugi wałek też. Chicago. I kosmiczne. Trzeba się cieszyć, że on w ogóle jest ten wał, natomiast no zobacz jak on wygląda też, nie? O, tu jaki Harley stary. No, oryginalne osłony zaworowe. Fajna rzecz. Fajnie, że to jest, wiesz, okej, że nikt tego nie naprawiał. Nie widać, żeby skrzynia Tutaj była jakoś stawana nie od mogłem dołu. otworzyć tego, mówię nie będzie. Drobnej regulacji. Taki rzędowy silnik chyba, nie? Przede wszystkim wiesz, na tej uszczelce tutaj, której tu nie powinno być, nawet na dobrą sprawę. To jest ta Sahara. To jest ten, znaczy materiał na Saharę. Trzeba umyć najpierw. Wiesz, bardzo ważną rzeczą jest to, jak siedzi ta oprawa łożyskowa tutaj w tym karterze. Oryginał. No, Kuba to nie zadziała. jest, wszystko jest okej, tutaj, to no. fajnie. No będzie ładnie wyglądać, nie? W tym projekcie, bo jednak to widać. Wrażeniem. No warsztat naprawdę w stylu amerykańskim, podejście do klienta. A tutaj słuchajcie, dzisiaj zadzwonił kolega z nadmorza i zarezerwował sobie Fatboya wstępnie. Witam serdecznie, słuchajcie, jest 8 rano. Nadszedł ten dzień, kiedy zawożę Sokoła do roboty, do fachmajstra. Zapakowałem wszystko do Hammera, bo jadę Hammerem. Mam nadzieję, że wszystko zapakowałem, bo tutaj wcześniej gdzieś tam sobie coś po... O nie, czekaj, a tutaj te tłoki? Nie, to chyba coś innego jest. Nie, to są od WL-ki, dobra, już mi się mylą fanty. Ale mam nadzieję, że wszystko jest i zapraszam na dzisiejszy odcinek. Jedziemy Hammerem, Hammer zapakowany już. Mam tutaj fanty, jest wszystko po sam sufit pełne. Dobra, jedziemy tam zweryfikować ten silnik. Jestem ciekawy, co w tym silniku moim siedzi. No, jedziemy, jeszcze jest godzina drogi chyba. Tutaj wszystko stuka, puka z tyłu. Leci sobie live. Telewizji. Telewizji, ćpam. Zaczyna się twoja kariera, słuchaj, także... Ale niezły ten jest. No jest taki wariot, no. No. Twinkan taki- skrzyżowany z wszystkim, co Z się WL-ką z Indianem. dało. Tak, jeszcze z KTM-em tego. I z BMW, bo tu ma, no chociaż nie, klakson też miał taką tubkę. Tak, czyli ja idę zobaczę tam z boku, jak to wygląda. A, tu pełna w ogóle felga jest. Okej, no tu zapraszam. Dobra. I teraz wejdzie? Wejdzie. Jest. Ale nieźle. Fajnie wygląda. Moja prośba, otworzyłbyś tą czarną puszkę? O, O, pasy, ale zestaw pasów. Czarna skrzynka. Ty już masz wprawę w przewozie. Trzymam go mocno. Jak to tutaj wygląda? O kurczę. Ale tutaj masz... A mi się właśnie marzyła taka, wiesz co, WL-ka właśnie ta Navi. Nie? No, taki kolor. No ja wiem, ale fajnie wygląda, nie? Kotwica jeszcze na ten. Podobne odcienie. No, ale fajnie. Ja mam taką WL-kę jedną z piwnicy właśnie, gdzie tam z lat 70. ktoś tym jeździł i też nie wiem co z tym zrobić, czy wiesz, czy to jakoś doprowadzić do stanu właśnie jakiegoś takiego... A właśnie też po prostu ile tam jest pocięte, ile jest oryginalne, nie? No. I co chcesz zrobić z tego finalnie, jakby, bo to jest wiesz, zawsze o tym, nie? Wiem. Do drobnej regulacji także. O, a to? Henderson? K20 rok. Chicago. No, to też jest. Ja na razie to poglądam to co masz, bo to jest to co ja... Czarna kawa? Czarna, jak można to czarna, no. Klasycznie. Szkoda, że bliżej nie jesteś. 3 godziny, kurczę, mnie wytelepało, jeszcze pojechałem gdzieś... Nie no,
No, ale gdzieś mnie, wiesz, przez Kępno. O, tu jaki Harley stary. Tutaj z nocy to się jedzie fajnie jedynką, nie? Na początku mi pokazywało przez A4, ale mówię, a nie, pojadę sobie przez Namysłów. A tam jakiś remont, coś i... O, ale ta WL-a fajna w farbie też. No to jest takie prawdziwskowe oko, nie? Myślę, Aha. fajnie. Wiesz, z zewnątrz zostaje, wiadomo, nie? Wpadnie, mechanika. Tak, tak. No będzie fajnie. Super, ja mam taką WLC. O, a tutaj jaka rama jest. O, ja pierdziu, to jest Indian? To jest jakiś rządowy silnik chyba, nie? Teraz zaczynamy całą serię, wiesz, amerykańskich czwórek rządowych właśnie. Są nowi Indianów. Także będzie u nas na warsztacie, wiesz, tak trochę się w tym kierunku działo. No, takie już, wiesz, flagowe motocykle można powiedzieć. Ciekawe, nie? Także no, Ja coś na leżą tych... flaki z niego na stole, także jest przy tym, gdzie się wyżyć, nie? A, to jest ten... Nie, to jest BMW. A tu masz BMW, ale na stole ponownie masz, wiesz, całe flaki z tej czwórki, bo to no, trochę pracy jest przy tym. Tym bardziej ten motor był mocno niekompletny, nie? Mechanicznie niekompletny. Karoseryjnie może okej, ale mechanicznie brakowało dość wielu rzeczy. No i takie domyślanie się i wiesz, odtwarzanie tego, wiadomo, w oparciu o dokumentację, natomiast no i tak jest ciekawie, nie? Nie, no ale to pięknie wygląda, nie? Taka... No taki jest malowany. O, czekaj, tutaj. Knucklehead. Też super silnik. Rotax. A, tutaj jest ten, tak? To jest ten Indian. No, to też taki nie... No tu Nie się idzie tuzinkowy, wyszaleć na maszynach, nie? wiesz? To jest tak, że jest O, i Panhead. I też ostatnio coś właśnie na Panheada, tak... Kolega sobie Knuckla kupił. Gdzieś tam z Norwegii. Ciężko jest, nie? O, tutaj też skrzynka. Właśnie ja tak w takiej skrzynce ci przywiozłem też Sokoła. To jest skrzynka z Indianem, ale druga skrzynka, no jest, tu wiesz, tych silników to mamy tak na nich, wiesz, jeszcze po szafkach, bo to tutaj żeby nie chodzić po tym, ale za dużo. Ale fajnie masz ten warsztat, super to jest zrobione, powiem ci. Tu powinieneś live'y trzaskać. Wiesz, co szłoby, ale to jest czas też, wiesz. No ja wiem, Logistyka, to się ludziom też wydaje, że wiesz, jak coś kręcisz, to ci to przychodzi, no nic nie przychodzi łatwo, szybko i wiesz, to jest wszystko o czasie, nie? No nie, no ja wiem, Nie bo da się robić, wiesz, 10 rzeczy jednocześnie. musiałbyś mieć tylko gościa, ja bym się u ciebie zatrudnił i... Tak, szukamy pracowników. O, tutaj jakie... To jest kawiarnia, tak, odpalam kawiarnię. Ale super, nie no to... Czujesz być to jeden z moich lepszych filmów. I to świetnie zrobiłeś z tymi metkami. No, taki net, ale pomysł, pomysł rewelacyjny. Tak, bo jak budowałem swoją Wolkę, bo mam taką, wiesz, 100%, nie? Można powiedzieć, to co sobie zostało szczęści, to tam jeszcze w garażu mam, wiesz, to sobie tak zrobiłem z tego wystawkę. To nie jest nowy pomysł. Ja to zbieram też właśnie, jedną rzecz nawet mam. Fajnie to wygląda, wiesz, że jednak szkoda wyrzucić, nie? No. Kawa pyszna wypita i teraz czas... Teraz dogrywka, trzeba wyciągnąć... Może ja tu podjadę bliżej, nie? To jak możesz to podejść, Masz miejsce? Wiesz, to przepcham, bo dzisiaj... Aha, bo tu jest ta Sahara. Tu jest to, znaczy materiał na Saharę. To już wypiaskowane. Materiał, tak, instant. Zalewasz wodą i jest. A to jest klienta, czy to twoja? I to. Klientowa. Ale fajna, no. Panie, to już wszystko w patynie, gotowe. Wszystko spatynowane. Czeka na ten. No dobra. On stał od 65 roku.
Coś było ze zbiornikiem, ale też widziałem, że coś chyba musiało być robione z tym silnikiem, bo jak rozbierałem, to tam była jakaś No na naprawa. pewno nie raz, nie dwa, już nie jeden remont widział. No to... Nie rozbierałem skrzyni. Oryginalny zapach jest. Tu wszystko, wiesz, na tacki porobiłem tak, żeby... To pomyć, najpierw na myjki, a później pomierzyć, żeby wiedzieć, co tu w ogóle jest grane. Co to jest najważniejsza część tak naprawdę. Zapakowane. No, zapakowałem to w miarę tak, żeby było... No spoko, wiesz co, no najpierw to będzie wszystko myjka, jeszcze oryginalny brud. To będziemy weryfikowali, czy nie ma, no widzisz, no tu już jest pomłotkowane czymś, no okej, to nie jest powierzchnia styku, ale tu jest, ale no mimo wszystko trzeba zrównać, żeby ten karter się zszedł, bo to widzisz, co jest gdzieś pośrubokrętowane po barbarzyńsku. No, Numer, to wszystko fajnie. fajny, numer jest fajny. Wiesz co, nie wygląda na jakiś bardzo zmęczony, natomiast no, to się okaże później, no tu są problemy przy stronie uszczelniacza, nie? Aha. Już, widać, teraz tak, jest to komplet, połówka prawa, lewa? Tak. Okej, To jest to wszystko. jest ważne. Silnik był fajny, bo on był właśnie wyciągnięty w tym i on sobie leżał tam przez... Gdzieś w piwnicy chyba leżał, bo tak czuć go. No, jest taki... go Było jaskinią. olej taki, wiesz, jak otworzyłem, to ten stary olej. olej był... No kurde, no faktycznie. Tutaj to była ta klapka gdzieś, zaraz jak ją Znaczy no weźmiemy. rozrząd cały, nie? No tutaj wiadomo, że popychacze to wszystko jest do roboty, bo to jest wytorbione. Patrzę tylko, wiesz, pod to co mnie interesuje, czy nie są popękane rzeczy, teraz też nie zauważysz. No nie powinno być ogólnie takich rzeczy. No gwintów tutaj też nie widać w tym wszystkim. Jest wszystko zasyfione. No trzeba to rzetelnie, wiesz, wyczyścić. Wał korbowy. No gdzieś tu jest. To mamy... To tego na razie nie... No nie, tutaj nas nic nie interesuje za bardzo, powiem ci szczerze, bo... To jest już z pompą obiegową silnik? Tak, Okej. no. Tu jest gaźnik cały. To jest Gaźnik nowy. jest tak, ale jest sprawdzony, Okej. jakby, że działa. O, tutaj jest ta galanteria do zbiornika. No, to nawet Jakieś tam, nie wyciągaj, wiesz, bo to... różne części. Okej, jak wiesz, to co zostawisz, to... No, tutaj... Tu już się działo na tym rozrządzie, tu już ktoś to w ogóle naprawiał. W jakiś chałupniczy sposób, bo to było napawane i frezowane widać. No i wiadomo, że tulejka ci wyszła z obudowy, a nie tutaj. No to taki klasyczny ten, to wiesz, to nie jest problem. Natomiast no, wiesz, no wałki wiesz, jako same w sobie do regeneracji na pewno. Dźwigienki, no wiesz, trzeba się cieszyć, że są. No, pokorodowane to wszystko mocno, nie? Tutaj widać, że ta nasza atakująca zębatka jest słaba. Drugi wałek też jest. Ten jest trochę lepszym stanie, gdzie jest krzywka, no ważne, że krzywka jest ok. No, poszlifujemy, porobimy i będzie ok. Natomiast no, poprzebierać, wiesz co, ja duży nacisk kładę na takie rzeczy, nie? Żeby te nakrętki były takie epokowe, wiesz, charakterystyczne, No bo tak. to idzie nowe włożyć, że no nie sztuka, jeżeli, tym bardziej do takiego projektu, jeżeli chcesz, żeby to było, wiesz, w patynie i zachowane w takim oryginalnym charakterze, umówmy się w te rzeczy, żeby to korespondowało razem, nie? Wszystko, żeby te, wiesz, stare rzeczy były. Ty kojarzysz jak tam czytano, jak robiłeś sokoły, czy na ramach były numery nabijane oryginalnie, czy Wiesz nie? co, Czy to nie. później nabijali? Później nabijali przeważnie, natomiast wiesz, to też zależy od rodowodu. A tutaj widzisz też, bo tu było takie odpowietrzenie, jak Tak, ktoś bo to tu po jest prostu, odma. wiesz, no ale ktoś to zobacz jak A robił. zaślepił, no bo mu żygało. Silnik miał już przedmuchy, więc sobie zaślepił, no bo miał mokro, nie? To tak działa. Tu jest jeszcze jedna taka charakterystyczna dziurka na tym deklu rozrządu i tam też zawsze leje. No pompa, wiesz co, to jest bardzo ważna rzecz. Stan techniczny tej pompy, no będziemy to weryfikować, jak to też rozbierzemy. Co tu się w środku dzieje. No, taka prosta tłoczkowa pompa dwusekcyjna. Dobrze, wiesz co, no powiem Ci tak, to na początek muszę umyć, żebym w ogóle mógł mierzyć, bo... Gdzie jest ta klapka? Szukasz co? Dekla rozrządu. Tak, deklar rozrządu. No. Tu jest jakaś taka zębatka. Tak, to jest atakująca zdawcza z wału korowego na sprzęcie. Urzędnik. Żeby wszystko spakować.
swoje zrobił już. Wiesz, no, czopy już były tutaj, wiesz, molestowane jakimś kernelem, wiesz, pobijakiem, ktoś zacieśniał na łożyska, no bo to widać. Takie klasyczne problemy, no wał zużyty, wiadomo, ekstremalnie, no bo to iluzje na turbowodach są wychyłki kosmiczne, trzeba się cieszyć, że on w ogóle jest ten wał, natomiast no zobacz jak on wygląda też, nie? On jest raz, że skorodowany, dwa, no strasznie zabrudzony, no trzeba to rozebrać, żeby w ogóle pomierzyć, wiesz, jak wygląda czołg, jak wygląda owalizacja na turbowodach, no wiadomo, że tulejki, wszystko trzeba bieżnie będzie robić, wymieniać, no bo to nie ulega wątpliwości nawet, sprawdzić geometrię korbowodów, no bo to taka podstawowa rzecz, no wiadomo, no wszystko po kolei, wiesz, to tu nic nowego jak gdyby nie ma, ale najpierw to trzeba będzie umyć, żeby to w ogóle zweryfikować, nie? Żeby to pomierzyć, bo, no, bo to od tego się wszystko zacznie. No, fajnie, że jest komplet, że masz wszystko. Kupowałeś tarcze sprzęgła nowe już, czy nie? Nie, to wszystko jest... Trzeba będzie zmienić, bo to wiesz, na tych korkach nie będzie ci działać poprawnie. No wiesz, popatrzeć jak tam wysprzęgli, tutaj to wszystko ok. Co jest, czego nie ma, no jeżeli mówi, że cały był silnik, no to jest cały. Natomiast no na pewno, wiesz, no wiadoma rzecz, noki, zawory, prowadnice, takie rzeczy, to wszystko idzie nowe, wszystkie wiadomo, łożyska i regeneracja po kolei. A tłoki da się tam? Zarabiamy. Zarabiacie. Tak, bo wiesz co, idzie przeszczepiać, no z czegoś i z czegoś innego, natomiast to różne są efekty, różne są skutki. Zobaczymy co to w ogóle, wiesz, jest średnicą. O Jezus. Co bardzo ma fajne zawory jeszcze w dobrym stanie, no generalnie ja to oceniam po wysokości, choć to może być korozja, ale zobaczymy jak trzonki wyglądają, bo wiesz, jeżeli tam jest... Wiesz, no fajnie, że od tych lat 60. nikt tym nie jeździł, tylko on, tam był niby coś problem ze zbiornikiem i oni wiesz, wyciągnęli silnik, a reszta, silnik koła, a reszta poszło do huty, nie? O Jezus, no. I ten silnik, wiesz, gość mieszka gdzieś w Stanach w ogóle, ale tutaj w Polsce, no i zadzwonił do mnie, że ogląda moje filmy i tam gdzieś coś takiego u niego stoi. O, fajnie. Wiesz co, no cylindry patrząc tutaj po kołnierzu, no jeszcze dosyć grube, więc coś się na pewno z tego da zrobić mądrego. Są niepotrzaskane, co mnie cieszy, że wiesz, nie ma jakiegoś spawania żeber i tak dalej. To nie jest już dzisiaj problem żaden, tylko no, to jest wszystko o pracy, o czasie, i o tym, że wiesz, no jest to po prostu fajny materiał do remontu, natomiast no, to się też okaże, jak powiedziałem, jak tu mierzymy, co i jak konkretnie, no tu już jest gorzej, bo tu już są jakieś przeszczepy, jeżeli chodzi o zawory, nie? Tak? To jest coś innego? Tak, to nie jest sokołowe, natomiast no tutaj jest, wiesz co, no przede wszystkim sprężyny zaworowe, wszystko, tu też jakieś kombinacje widzę, bo to też jedna jest inna, druga inna, no ale tym niemniej, fajnie, że jest, uszczelki epokowe, papierowe. Fajnie, że w ogóle jest, także no okej, nie? Oryginalne osłony zaworowe, fajna rzecz. No wiesz, wierzę w to, że ten silnik jest z kawałka, ten napęd, więc to... No ja go sam jakby... rozbierałem. No, znaczy wiesz, no a kto był przed tobą, nie wiesz, no trzeba będzie sprawdzać po numerach, po wszystkim. Numerki raczej... patrzyłem, że są te tak, same. no to okej, no to wiesz, to się... Bo tu jak tutaj jest, nie? No, Tutaj. że nikt tutaj wiesz, nie kundli tego. Znaczy, tak jak mówię, to jest tyle lat, że wszystko jest możliwe, natomiast no okej. Wstępnie patrząc na to wszystko, to można wierzyć, nie? Wiesz co, bardzo ważną rzeczą jest, tak, no tu okej, jak gdyby, wiesz co, tak jak powiedziałem, myjemy, mierzymy i spoko. Później będziemy to szkiełkowali, czy rzeczy z tym robili. Natomiast co do skrzyni, stan przekładni jest ważny, tu jest tłusto, więc okej, nie będzie korozji, to cieszy. Wiesz co, taką piętą achillesową tych konstrukcji są te uszy, no? Indianów i sokołów. Słyszałem, że często to są pourywane. Tak, no. tu jest, wiesz co, bardzo dobrze, bo chyba nikt tego nie rozbierał, nie zdążył tutaj napsuć, bo bardzo często to jest pęknięte po prostu, jak nie ma osiągłości, wiesz, karteru do obudowy sprzęgła, albo zła jest kolejność montażu, albo gdzieś jest brud i tak dalej, no to dużo nie trzeba. To strzela, bo to jest staliwne i no, lubi pękać, także to jest fajnie. To jest fajnie, że to jest, wiesz, okej, że nikt tego nie naprawiał. Nie widać, żeby skrzynia Tutaj była jakoś spawana nie od mogłem dołu. otworzyć tego, mówię, nie będę też jakoś tam na chama tego otwierał. No to wiesz, to zarosło, nie, po prostu. Ale widzisz, no tu jest wszystko ładne, nie było spawane. Bardzo często wiesz, jak już skrzynia stanie, wałki bokiem wyjdą, no jest problem, a no takie już robiliśmy skrzynie z sokołów
I wtedy osiowanie na nowo tego wszystkiego jest problematyczne. Tu jest podpora już ok. Nie ma tutaj nic, wiesz, jakby uszkodzeń. Tu zawsze jest wyłamane, nie wiedzieć czemu. Wytermoszone, natomiast no to nie jest problem napamać, zrobić gwinty, nie? Do kapy sprzęgłowej, bo w tym momencie o tym mówimy. Jest ok, nie? Jest to jakaś tam baza. Zabierak sprzęgłowy trochę słaby, już wytrzaskany, ale na te swoje lata ok. Tyle, no wiesz, na razie to tyle, no. Tylko ta pokrywa, to widziałem, że właśnie na dole jest tam, no coś było Przedbiona. spawane. Nie, no Tu jest ktoś tam taki gdzieś ząbek spawał też, kiedyś za... Aha, ktoś naprawiał. okej. Ktoś naprawiał to. No ale nie ma jej, nie możemy jej zlokalizować. Widzę, że albo leży gdzieś w skrzynkach, raczej chyba tutaj nie będzie. Chyba nie. Albo gdzieś Chyba jest pewnie u mnie gdzieś na... To jest dość nie problem, nie? 5 razy chodziłem, ale to dzisiaj zapakuję od razu i ci wyślę. No, nie musi być, wiesz, musimy to mieć, żeby, wiesz, wziąć się w ogóle. Ale to jest właśnie, to też pokazuje, jak tak rozbierzesz motocykl, niby wszystko jest całe, Tak. a za chwilę, ile tutaj minęło mi kilka miesięcy i już jest... A to jest bardzo często, wiesz co, to wbrew pozorom, wiesz, że często ludziom starczy energii tylko na to, żeby coś rozebrać, wiesz, i robimy, potem jest problem, albo wiesz co, życie to weryfikuje, bo prawda, nagle ten projekt przestanie być najważniejszy, bo coś innego w jedną czy w drugą stronę i właśnie tak jest, to się gubi, nie, jeżeli tego od razu gdzieś sobie nie spakujesz ładnie i wiesz, no ja zawsze mówię, no lepiej w kawałku, nie, trzymać coś, bo to po prostu się nie pogubi, nie zawieruszy gdzieś, no jak się już zgubi, to jest problem, nie. Tutaj jakoś tak, wiesz, mnie wzięło na rozkręcanie. Spoko, problem Ale to z żaden tych, to jest. najbardziej popularniejszy live, bo chyba 110 000... No, ludzi to teraz interesuje ogólnie grzebanie czymś takim, wiesz. To fajnie, nie? No tak jak mówię, wiesz, to jest jakaś tam przygoda. Czekaj, jeszcze patrz. Jak myślisz czasowo to mniej więcej, tak plus pi razy oko? Razy oko to ja Ci odpowiem, jak będę wiedział, jaki jest tak naprawdę tego, co muszę zrobić, a potem jak powiedziałem, jak umyję i pomierzę, to będę wiedział, czy na przykład, wiesz, obsady łożysk są ok, czy nie. Ale wiesz, to będzie Ile 3 jest miesiące, gwintów? 6 miesięcy, No, tak około wiesz. 6 musisz liczyć, bo to wiesz, 3 miesiące to byłoby już tempo ekspresowe tutaj przy tym zakresie pracy. Poza tym to nie jest o tym, że wiesz, ja bym to zrobił, tylko że no jak zobaczyłeś Masz kolejkę, no. to nie jest... Ale wiesz, już się cieszę, że już jest u Ciebie i będzie zawsze tam gdzieś powoli trochę do... Wiesz co, powiem tak, logistycznie dla nas lepiej jest robić coś, wiesz, nie wygląda to u nas w ten sposób, że ja teraz wszystko rzucam, skupiam się na Twoim projekcie, nie? To jest oczywiste, czyli robię komponenty, załóżmy, robię wał, coś tam przy okazji, prawda, na maszynach, to jest powiązane z wieloma rzeczami. I ciężko byłoby to, wiesz, tak przysiąść i po prostu zrobić, nie? No to na koniec można zrobić, jak już jest napęd i wiesz, jesteśmy tutaj już z górki, to okej, natomiast no wiesz, masz też świadomość tego, że to wszystko trzeba spasować, złożyć, jakość tego jest bardzo fajna, to wiesz, to i tak trzeba to złożyć, próbnie spasować przed lakierowaniem, przed takimi rzeczami, to jest absolutnie normalna sprawa, nie? Więc to wszystko jest czas, nie? Te filmiki można liczyć, że będą. Jak będziesz Chodzi się Ci starał. o technologiczne, tak? Tutaj No, w tak procesu. żeby pokazać, wiesz, Spoko. co tam się dzieje i Okej. tak myślałem właśnie, żeby co jakiś czas tam wrzucać jakieś newsy, nie? Bo też to moich widzów interesuje, No dobrze. jak to wygląda, więc... No, dobra. No taki zarośnięty, ale wiesz, sprawdził, nie? No. Fajne, no. Kręcący. No tutaj już będzie trochę gorzej, bo to będziemy musieli, wiesz co, wstawić nową tą rurkę, bo tu nie będziesz miał tego szczelnego. No to wiesz, to już jest potem. No zrobimy oczywiście nowe te, wiesz, tutaj pierścienie uszczelniające, bo to jest zawsze już wytarte, wygniecione i to nie będzie działać. A to jest bardzo ważna rzecz. Natomiast no tutaj wiesz, ta powierzchnia, na którym zakładasz tego Zenita, no to nie, no to nie będzie fajne, nie? Także to trzeba będzie zrobić na pewno. No wiesz, to mnie nie dziwi, no bo to są rzeczy, które wykonaliśmy. Ja podejrzewam, że to nie było gaźnika przy tym, dlatego tu korozja się wdała w to, nie? Tak mocno. No może, no gaźnik podobno ktoś tam pożyczył, wiesz, na ten i już... Zaraz przed wojną. I zaginął. A Na potem wzór. już nie oddał. No. No. To No, tak. no wiesz, no tak to jest, no taka normalna historia, nie? No fajnie, że to jest z jednego kawałka, że to nie jest zbieranina, aczkolwiek jak mówię, no stan techniczny tego wszystkiego, no nie jest taki, wiesz, jak się często wydaje na dzień dobry. Zobacz, jakie masz odmioty, przede wszystkim, wiesz, na tej uszczelce tutaj, której tu nie powinno być, nawet na dobrą sprawę. Ale gruba to w ogóle, ona jest No, już wrosła ta gruba, uszczelka, ale nie? zobacz, nie? Tutaj co się dzieje i to jest o tym, że ta podziałowa powierzchnia styczna tego karteru jest pouszkadzana tutaj, nie wiadomo czemu, bo to musiało powstać w momencie, kiedy silnik był rozebrany.
gdzieś. Tutaj jak ktoś walił. Walił po tym, żeby to rozebrać i zobacz co jest tutaj, nie? No to też jakieś uszczerbki, tu też. No wiesz, no to trzeba umyć najpierw. Wiesz, bardzo ważną rzeczą jest to, jak siedzi ta oprawa łożyskowa tutaj w tym karterze, że czy nie jest to wywalone i luźne, bo to jest później problem. To musimy zrobić. To będzie przyjemność, no na pewno. Tu już mnie wołają, idę. No ale ta WLK jest piękna. Takiego bobera właśnie. Taki bubr. Taki Dobra, wiesz co, bubr, no. do winkla i... O, tak, i odrzucimy tu. I bomba. No i wiesz co, ja jeszcze przodem podciągnę. Jeszcze trochę na... Też to malowanie fajne, nie no. Ty to malowałeś? Czy Nie, to już nie, ktoś- to już tak dostaliśmy motor, wiesz, do poprawki. Gdzieś tam. Oho. Coś było robione. O, tak jest. Jest, tylko pasem go ściągniemy do lewej strony, żeby się zablokował. A jakbyś mógł, Kuba, to podciągnij tył do burty, nie? Żeby nie jeździł. O, Ja jeszcze myślałem, że zrobić coś takiego w stylu, wiesz, Easy Ridera takiego. tak, Takiego trochę moda choppera, teraz, nie? wiesz, przeszła na te takie chopery, nie? Bardzo długaśne. Ale to się zmienia wszystko. Super. Może do Łeby przyjedzie. Zapraszam serdecznie. Będzie padało. Właściciela. To nam dobrze w czasie deszczu bywa średnia, nie? No. Trzeba kleić taśmę tutaj. No fajnie, nie no fajnie. Nie no to może dorosnę też tego mojego. Chociaż ja mam już materiału, bo też mam jeszcze i ramy, jakieś i silniki, jest tego różnych. Wiesz, to bobra to się składa z takich rzeczy, co zostały, prawda? Jak masz prawdziwe elementy, to raczej szkoda. No, oryginał. No. Kuba, to nie zadziała. Co mówisz? Bo to jest, wiesz, to trzeba... Ramę może może ramę Otwórz poniszczyć, nawet, wiesz, wiesz? żeby nie o to chodzi, on ci się będzie Tył będzie się suwał, nie? Tak, ale klamra tu będzie, wiesz, obijała, No, to widzisz, zawsze. ale widzę, że tutaj fajnie działa też kranik, Jak zrobisz? nie? No co, to- właśnie, to trzeba kranik to jest... Osiować gniazdo do... No tak wiesz, słyszałem. specjalny przyrząd, nie? Ostatnio mi kolega Do mówił ginania. właśnie, no. Bo u mnie to jest czasami tak, że kurczę, już myślałem, żeby założyć po prostu tam jakiś kranik dodatkowy, nie? Nie, no wiesz co, przerabiali na sprężynę, wspawując sprężynę, wiesz, w środek trzpienia, żeby to się poddawało i wybaczało, nie osiowość, ale to jest bez sensu, bo oryginalnie nawet w serwisówce WLA jest przyrząd do osiowania gniazda kranika do góry kranika, nie? Że doginasz sobie po prostu, wiesz, w ten sposób, że ten szpień wchodzi w osi otworu i jest idealnie, nie musi działać, nie? O, Może też z przodu. właśnie ma grube też, jakie on ma tutaj, szynko? Jaki to jest? 3... 16, 270? Nie. tak, to jest model E270. Aha, 5,16, no. 16, to cali na 16. No, super tam, to mnie się podoba. No ale 3-4 tygodnie temu odbierałem od was silnik, nie? To jest zajebiste. To będzie dopiero, kurde, kawał motora. Od czego silnik? UL. Aha. No bo w UL-a też budujemy takiego Takiego bobra. O. UL, czyli będzie większy. No. 1200, on jest tam trochę roz tego na 1300. Zastygowane. Ta... Spuchlak tak zwany. Puchlak. No. Tylko filozofia jest taka, że jak człowiek idzie do sklepu, kupuje nowy motor, to 3 lata masz z palcem w dupie do jeżdżenia. A, no. A tu trzeba grzebać do 10 lat. No ja już tak Na tym polega ta zabawa, nie? Taki masochizm, no ale No. tu chodzi. No ja na co dzień też jeżdżę amerykańskim Chevroletem Astro. Mhm. I to jest taki salonka, nie? Aha. Tu, kurde, może stać 10 Mercedesów, nie? Młodzi idą, nie patrzą się na Mercedesy, tylko się każdy patrzy Na salonkę. na salonkę, nie? No. Salonka to też na liście moich marzeń. No, fajne, nie? Jeżdżący tapczan. No. No jeżdżący tapczan, nie? Wszystkie krzesła jedzie obrócić, nie? Tak. Do No. stolika. Mi kiedyś kolega pożyczał pieniądze ode mnie i dał mi w zastaw, ale no niestety przyjechał i oddał kasę, musiałem mu oddać, ale trochę pojeździłem sobie, no. No. Fajnie, super. No powiem Ci, że zazdroszczę Ci tutaj tego i masz fajne spotkania z fajnymi ludźmi Tak. i z motocyklami i super.
Nie przedawkować wszystko, ale... No tak, czasami jak wszystkiego. A, tu jeszcze jest panhead. Dobra, to co, ja jadę chyba powoli. Doślę ci ten i... Wiesz co, ja tak przejrzę, wierzę na słowo, jak sprawdzałeś, no to... Bo jeszcze jest lampa, nie? Lampę oryginalną w końcu udało mi się kupić z Boscha. Tam jest przełącznik też. No, jak długie. Jest obok przełącznik. A kluczyk jest, czy nie ma? Jest, A wszystko okej, jest dobra, tutaj, no. To no. fajnie. No będzie ładnie wyglądać, nie? W tym projekcie, No. bo jednak to widać, ten element. Tak, fajnie. Będzie to zdobić bez wątpienia, nie? Czy ty masz jakąś wizję tutaj kolorystyki tego motocykla? Wiadomo, że trzymamy się oryginału, ale jednak... No właśnie nie wiem, czy zrobić czarnego z... czarno taki kremowy, czy zielony. O to już zostawiam tobie, nie? No. Skór jest dobry. O kurczę, no. Fajnie to zrobione. Jest bardzo, bardzo fajna robota. Także... No to... Książka serwisowa z Sokoła, nie? No, Wstawianie luzów zaworowych, nie? No. Na grubość żyletki jest podane, no bo mało kto dysponował nawet szczelinomierzem we własnym zapleczu, żeby to mierzyć profesjonalnie, więc no to No tak tak. wyglądało, nie? No ale to jest prosta konstrukcja, prosta mechanika, więc wiesz, tutaj no... Nie ma jakichś tam, wiesz, rzeczy chyba z kosmosu, żeby się No czegoś tak, strasznego uczyć. no. Dobra, tu mamy rzeczy, których brakuje. I co, ja uciekam. No i spoko, ja to wrzucam na razie do skrzyni, w poniedziałek to pójdzie dopiero do myjki. Powiem Ci szczerze, Okej. ten pojadę gdzieś, wiesz, tak, karczę, żeby to grube, nie? Chociaż zdjąć, bo... No. Albo do ropy po prostu to wrzucę, żeby to gęste odpadło, bo szkoda mi, wiesz, myjki na dzień dobry zawalić, jak jest nowy płyn, bo... No bo tak, bo tu jest tak naprawdę, wiesz, wiesz, po tylu latach to nie ma się co Nazbierało dziwić, się. nie? Aj, słuchajcie, wyszedłem. Powiem wam, że jestem mega pod wrażeniem. No warsztat naprawdę w stylu amerykańskim, podejście do klienta. Co mnie przekonało, to, że będę miał też filmiki właśnie z postępów prac, więc będziemy też widzieć wszyscy razem, jak ten Sokół powraca do życia. Nie wiem, zobaczymy, ile to będzie czasu trwało. Mam listę jeszcze zakupów, co muszę kupić. Ale to może sobie w stodole zobaczymy. Dokładnie muszę pozamawiać. Może ktoś coś dziś z was ma. O! Czekajcie. Dobra, odpalił. Było na biegu, ale numer. Jedziemy. Jedziemy do stodoły. Witam serdecznie, jestem już u siebie. O, Maciek tam coś zanosi. Znalazłem tą pokrywę rozrządu. I widzicie, wszystkie te części są z numerkami 1740, 1740 i 111. Tutaj widać, że coś było, właśnie coś tutaj było spawane. No będę to musiał wysłać, ale mam jeszcze kilka jakichś innych rzeczy. Czekam na jeszcze kilka jakichś pierdółek i wyślę jedną paczką. No tak jak wam mówiłem, no co, no serwis super, fajne wrażenie. No mam nadzieję, że te wszystkie filmy będą właśnie, że dostanę tam taki materiał do obrobienia, żeby wam tutaj wrzucić i żeby samemu też zobaczyć, co się dzieje z Sokołem. A, czekajcie, aha, tu jeszcze jest temat Sokoła. To zobaczcie, taka puszka jest, taki akumulator był kiedyś przed wojną, a teraz są robione takie puszki na wzór właśnie, nie? Że tutaj, czekajcie, usiądziemy sobie. Usiądziemy, i zobaczcie, tu się wkłada akumulator, tak to wygląda. I taka puszeczka kosztuje koło 1000. Ja mam jedną jeszcze jakby na zapas. Będzie stała na półce, no chyba że ktoś by potrzebował, to można śmiało dzwonić. Albo pisać najlepiej w komentarzach, bo z dzwonieniem to różnie. Słuchajcie, tu mam rozpiskę też bazarów. Motobazar Toruń, ale najpierw mamy Poznań. Na Poznań jadę. Kolega Baranek mówił, że tam będzie dla osób wspierających grill i poczęstunek gorąca kiełbasa, także no zobaczymy, co tam się będzie działo. Ja się nie mogę nie mogę się doczekać. Namówiłem koleżankę Madzię i Wojtka z kubkami, że też przyjadą na Poznań
i będzie tam ich stoisko i pewnie będzie jeszcze trochę znajomych wystawców, także już będzie, mam nadzieję, ciepło, wiosna, będzie można... O, Maciek coś tam... Otwierasz coś? Nie otwierałem. Aha, bo coś tam cięło się. Przynoszę, po ziemi go ciągnę, bo ciężko. Rower, aha, to czekaj. Znaczy, rower przyszedł znowu, będzie odcinek z rowerem, się nie ten... Gdzie jest ten rower? Aha, tutaj, czekaj, panie. Matko, i teraz... Czekaj, no i co? Tam jest dziurka. Jest, tylko coś chyba zjechał, Nie wiesz? możesz... Aha, I nie mogę łapy. nie możesz wsadzić. O, dobra. Dobra. Ale fajnie, no. Gdzie tutaj ostatnio miałem taki test takiego rowerka Engwe. Takiego motorowerowego. A to co to jest? Fido. No, będziemy testować, czyli jakiś następny odcinek będzie chyba właśnie z tego, nie wiem, z tego roweru, albo może skręcanie, jak to się nazywa? Forda. A, zaraz wam jeszcze pokażę, bo tam ja sprzedaję takie perfumy w kształcie motocykla i gdzieś tam się mysza dorwała i o pudełka poharatała, więc będę musiał... Może zrobię jakąś wyprzedaż, jak komuś nie zależy na pudełku, to tam za jakąś kwotę będzie można nabyć. A tutaj, słuchajcie, dzisiaj zadzwonił kolega z nadmorza i zarezerwował sobie Fatboya wstępnie. Fatboy to jest, jak to niedobrze pamiętam, 2007 rok. Właśnie z takimi, o, tutaj taki skół jest. To jest fajna osłona cewki. Tutaj mamy te wszystkie... O, to też jest wszystko ze skulem. I tutaj, zobaczcie, jak sobie włączymy, bo to jest... A, co najlepsze, to ktoś miał takiego bzika na punkcie skula, że zobaczcie, kluczyk też jest ze skulem HD. Ten kluczyk, o. Tylko tutaj niestety ostatnio skrzynka mi spadła i zrobił się taki ząg. I ja miałem na to pomysł, Mariusz stwierdził, żeby coś nakleić, bo można też tu naklejkę, wiadomo, dać. Ale można dać albo skórę taką grubszą, jak tutaj taki pod jakby krawat, tak jak robi kolega Viking. No, albo można coś to jakoś to wyciągnąć i pewnie jakoś zaprawić. O, tutaj jest korek. A tutaj, słuchajcie, moi drodzy, tu mamy 28 000, a tutaj jest wskaźnik paliwa. Widzicie? I tutaj jest raz, 2, 3, 4, 5, 6 tych. A co, tu nie ma paliwa? W tym motorze? Czekajcie, ja nie będę musiał wyjechać. Nie, no to było na pewno więcej. Jak nie, to go zatankujemy. Zobaczcie, jaki tu jest filtr potężny. Tutaj też na tym jest skól. Tutaj jest też skól, także to jakiś był skulowy fan. Teraz musimy poprzestawiać, mała roszada motocyklowa. Tutaj ten jest jeszcze do sprzedania. Motocykl vintage. Jak ktoś lubi dużo chromów, grube szprychy, to jest dla niego stworzony. Tu jest nowy akumulator, a do Fatboya będę chyba musiał zamówić akumulator, bo coś... No nie pamiętam, czy ja go ładowałem tutaj, czy nie ładowałem. Ale tu jest, o, fajnie się odkręca. Hops, hops. Dwie śrubki. I chyba to już powinno być. O, teraz go trochę lepiej widać. Tu jest też, to jest wszystko czarne. Ta kierownica jest grubaśna. I co tutaj mamy? I tu chyba trzeba będzie też zamówić po prostu akumulator, żeby nie było numerów, że coś się dzieje. Dobra, to przykręcamy, żeby nie zginęło. I zaraz zobaczymy. 12 V niby ma. Ale coś nie chciał zakręcić, ale może jak się... Teraz zobaczymy. Nie, trzeba podładować i będzie spokój. Mamy 12, to jest AGM chyba.
spróbuję. Może na dniach jakąś rundkę, nie? Ale ja go już odpalałem na różnych filmach. Na różnych filmikach. Trzeba będzie go troszeczkę tutaj może też go wyciągnąć. A nie, no na razie go nie wyciągnę. Na razie go nie wyciągnę. No ale fajnie się prezentuje. No tu jest ten duży filtr powietrza. Czarne ma te wszystkie migacze, wszystkie są takie dodatki, pełne koła, jak to w Fatboyu Arnold Schwarzenegger jeździł. No a tutaj jest drugi. No i te ceny, cena, jak dobrze pamiętam, 37 000 też. O, takie właśnie szprychowanie grube. No i fajnie wygląda, też palić i jechać. Jest nowa z tyłu opona, nowy akumulator. No tutaj ma ile przy... Ten ma 19 000. I tak to... Aha, miałem wam pokazać te perfumy, dobra. Chodzę i nie ogarniam. Dzisiaj w ogóle łysy był, ale szybko pojechał, bo ma rekonwalescencję, rękę leczy. Rusza już ręką? Gdzie ty, Maciek, jesteś? Oj, panie. Grzesiu już rusza ręką? Nie no, jeszcze tak udaje na razie, że rusza. Ja się tu schowałem. O. W tajnym schowku. O, a tutaj, ale to jeszcze nie wiem, kiedy te myszy tu mogły to zrobić. Gdzieś tutaj wlazły. I... O. Jest tutaj na przykład jest pudełko naruszone. O, tutaj takie coś sobie ostrzyły zęby. No i wszystko w środku jest fajne. Ale... Jakby ktoś z was miał ochotę na takie perfumy, to w cenie 4 dyszek mogę oddać za paczkę. No. Nie wiem, co tu z tym zrobić, bo jest trochę tych... Jest ich trochę pouszkadzanych, no ale... Taki live. Zrobię może jakąś na stronie, jakąś taką ofertę z nimi po prostu, nie? Promocyjną, no. No, po 4 dychy niech sobie idą w świat i... To jest stan idealny. Bo to i tak jest do wyrzucenia zaraz, no tylko wiadomo, no jak jest na prezent, to jeszcze komuś obcemu. Bo jeszcze był pomysł, żebyśmy wyjęli, nie? Łysy powyciągał i do pudełka wrzucić z siankiem. Też tak można zrobić. Gdzieś tutaj, o. Aha, tutaj mamy takie zestawy papierośnic. I tutaj zrobić, o, coś takiego. To jest taki motor. Ma 2 flakony. Tu ma 30 ml, a tu ma 50. Można sobie flakona wyciągnąć i się spryskać, o. No, zapach jest spoko. Jest spoko, a tak to może sobie taki czoperek stali gdzieś na półce. Dobra, moi milusińscy, słuchajcie, kończymy dzisiejszy odcinek z tym sokołem. Ja powiem wam, że kilka dni byłem w takim dobrym nastroju jakby. Czy dalej jestem w dobrym nastroju, chociaż piec mi padł w sobotę gazowy od wody i 7 koła niespodziewanie trzeba wydać, bo nowy wymiennik, czy wymiennik się zepsuje. Piec jest dobry, wymiennik tylko, ale wymiennik 3000. No ale tak sobie myślę, że za chwilę coś znowu się stanie, coś tu, coś tam i mówię, nie, już lepiej nowy piec i będzie spokój tam może na te 10 lat. No ale w każdym bądź razie, że takie poczucie, że wiecie jak to jest, jak czasami coś się zrobi i jest, tak się człowiek zastanawia, czy dobrze zrobił, czy niedobrze, a tu powiem wam, że zawiozłem i tu się długo bardzo zastanawiałem nad tym. I dużo osób do mnie też pisało i trochę mi też było głupio pod takim względem, bo niektóre osoby, no zastanawiałem się, czy do nich dać, czy nie do nich, czy pisały do mnie, żeby to się zajęły tym. I ja przez długi czas po prostu nie wiedziałem. Tutaj zeszło mi, nie wiem, z 2 lata na skompletowanie tego i na jakieś takie różne decyzje. Tutaj Rysiu Brodziak, prezydent klubu Oldtimers, jakoś mi powiedział, jedź tam, to zawieź, a nie będziesz żałował. Tam kolega Mati też podobno robił i wyszły te motocykle fajne, że właśnie już złożony
jeżdżący, objeżdżony, że wsiadać i jechać można gdzieś tam, nie wiem, 1000 km zrobić takim motocyklem bez obawy, że coś się stanie. Więc myślę, może ten serwis jest, ktoś tam pisał, że drogi, coś tam, no za dobre rzeczy trzeba zapłacić. Ja już też doszedłem do tego, że czasami lepiej więcej zapłacić, bo czasami zapłacimy mniej, a później się okazuje, że ta obsługa jednak jest, nie dostajemy żadnych zdjęć, nie dostajemy filmów, nie wiemy, wydzwaniamy, co się dzieje z tym motocyklem. No mi kiedyś tak WFM-kę wcięło też, dodałem koledze do wypiaskowania i kolega gdzieś wyjechał do Niemiec i WFM-ki nie ma. I to takich różnych rzeczy. Właśnie, a tu jest myślę, że pewna firma i taki, wiecie, spokój i takie zadowolenie, że będzie dobrze, że ten motocykl powstanie, powróci. Ja wam jeszcze powiem tak, bo jest koszulki Sokoła, ja teraz tam je delikatnie chyba przeceniłem. Będą znaczy są te koszulki, ale jeszcze planuję jeszcze jeden wzór, ja wam pokażę. To jest na razie taki szkic, bo tutaj jeszcze jest data 34 rok i to jest powielenie z Wikipedii z błędem, bo Sokół powstał w 33. Tak przynajmniej wszystkie książki tam mówią fachowe. A w 34 chyba dopiero nazwa wyszła Sokół, a wcześniej był CWS M11, no ale to jest ten sam motocykl, tylko nazwa handlowa jakby doszła i pewnie stąd ten błąd. No ale myślę, że projekt już zapowiada się fajnie. Fajne będą koszulki. Koszulki oczywiście będą czarne. Tutaj jeszcze miałem drugi projekt, coś takiego miało być mniej więcej. No ale myślę, że to jest fajniejsze. To i wam tu pokażę jeszcze projekt takiej koszulki z junakiem. Coś takiego. To mi jeden taki artysta maluje, którego pozdrawiam serdecznie, jak ogląda. A, i tutaj wam kiedyś pokazywałem, tutaj chciałem jakieś tam duże zatopienie, znaczy duże, no to tak, gdzieś tam są sprzedawane takie Radio Flirt i flirt salonowy. Bo widziałem, że takie coś koło 200 zł gdzieś tam ludzie sobie cenią. A ja wam powiem tak, że te dwa flirty, to tutaj jest 27 rok, chociaż może by to dobrze wyglądało przy Sokole gdzieś, nie? Taki flirt salonowy. Nie, no dobra, to nie sprzedaję. Ale mam tu do sprzedania ten stary jeszcze album ze zdjęciami i to tam też za 5 dych z wysyłką wam oddam, a to faktycznie, a to może będzie gdzieś przy Sokole stało, może jakaś wystawka taka, bo to fajnie by było widać. Albo dobra, albo jeden powiedzmy za 5 dyszek mógłbym oddać. Flirt salonowy, no. Może na starość będę grał w takiego flirta gdzieś tam przy kominku sobie. No i dobra. Ja czekam jeszcze właśnie na modele. A, przywiozłem Amigę, bo mam tutaj kupiłem sobie te dyskietki. Kupiłem dyskietki, przywiozłem Amigę, muszę ją rozebrać, sprawdzić tam jak tam wyglądają kondensatory, ale tu fajnie patrzyłem, bo jest dużo oryginalnych gier na tą Amigę. Także będzie powrót do młodości. Dobra. Tymczasem się żegnam, bo to już strasznie długo pewnie wyszło. Za chwilę wyrzucę wam jeszcze tą reklamę tych koszulek Sokoła, które teraz mam. Podziękowanie dla wszystkich wspierających, reklama weby, reklama sklepu i napisy końcowe. I to na tyle. Miłego wtorku. Trzymajcie się. Cześć. O, koszulki z motywem Sokoła 1000 z moim silnikiem już dostępne na stronie www.motozloty.com w 4 wersjach kolorystycznych. Że serdecznie zapraszam do zakupów i wsparcia odbudowy kultowego polskiego motocykla Sokół 1000. Cześć! Chciałem podziękować wszystkim wspierającym, wszystkim oglądającym, wszystkim komentującym i wszystkim, którzy tutaj są na tym kanale za całe wsparcie. Wielkie dzięki, bez was by tego nie było. Cześć.
Zlot motocyklowy Bike Week Weba, największa impreza motoryzacyjna nad polskim morzem. W tym roku po raz 15 spotykamy się w Łebie od 14 do 17 sierpnia. Przez te 4 gorące dni będziemy się bawić, będziemy jeździć na parady nocne, dzienne, koncerty, konkursy i wiele, wiele więcej. Także szykujcie już sobie urlopy i zapraszam do Łeby w sierpniu. Trzymajcie się! Tu jest nasz świat. Gorące słońce, piasek między palcami, wolność czuć w powietrzu z każdymi oddechami. Nad Bałtykiem, w Łebie, motocykli, rych, wszyscy razem. Tu jest nasz świat. Gorące słońce, piasek między palcami, wolność czuć w powietrzu z każdymi oddechami. Bike Week, w Łebie nie ma nic lepszego. Słońce, plaże, wolność i uśmiechy. Na koniec, słuchajcie, pozwolę sobie na reklamę mojego przecudnego, przeuroczego sklepiku motozloty.com. Jeżeli szukasz pomysłu na prezent, na podarek dla siebie, dla bliskiego, dla faceta, dla męża, dla chłopaka, dla dziadka, wujka, babci, stryjka, to idealnie trafiłeś. Wejdź na stronę motozloty.com i tam znajdziesz miliony pomysłów na prezenty, naszywki, wpinki, szyldy, blachy, no mamy tam tego całą masę. W opisie masz kod rabatowy, od 100 zł wysyłka bezpłatna. Miło mi będzie, jak trafisz do mnie, hej!